Witam serdecznie wszystkich widzów i słuchaczy moich podcastów historycznych. Dzisiejsza opowieść będzie nieco inna niż wcześniejsza. To historia przedstawiona w formie audiobooka. Mam nadzieję, że wysłuchacie jej z uwagą, bo to opowieść fascynująca, pełna emocji i patriotyzmu. Na wstępie pragnę serdecznie podziękować Damianowi Szymonowi Niteckiemu, którego artykuł zainspirował mnie do stworzenia tej narracji. Dziękuję Damianowi za nieocenione wsparcie i konsultacje historyczne. Czy odwaga może powstrzymać armię? Czy garstka ludzi może zatrzymać huragan? Czy 200 jeźdźców ma szansę przeciwko dziesiątkom tysięcy? Czy opowieść o honorze i poświęceniu potrafi przetrwać wieki, jeśli nie padła na nią łaska podręczników historii? W czerwcu 1581 roku na rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego ruszyła fala śmierci. Jazda tatarska, moskiewska, rajtarzy, dońscy kozacy, dzikie, bezwzględne, łaknące łupu i ognia. Ich liczba budziła przerażenie. Mówiono o 30, może nawet o 45 tysiącach ludzi. Ich cel był jasny – Mohylew, kluczowy punkt w dolinie Dniepru, brama do wschodnich Inflant. W obliczu tego najazdu Litwa wydawała się bezbronna. Główne siły Rzeczypospolitej szykowały się do oblężenia Pskowa, daleko na północy. Pozostawione na miejscu załogi to zaledwie rozproszone roty. Gdyby Mohylew upadł, kto wie, czy nie trzeba by było przerwać marszu na Psków. Opowieść, którą trzymasz w ręku, to więcej niż rekonstrukcja bitwy. To próba ocalenia od zapomnienia tych, którzy nie pytali o szansę. Gdy Stefan Batory obejmował tron Rzeczypospolitej, państwo znajdowało się w stanie wojny. Wojny nierozstrzygniętej, wyniszczającej, trwającej od lat. Inflanty, dawniej będące domeną zakonu kawalerów mieczowych, po jego upadku stały się łakomym kąskiem dla potęg regionu – Szwecji, Danii, Rzeczypospolitej i, co najgroźniejsze, Moskwy. Iwan IV, zwany Groźnym, postanowił wykorzystać zamieszanie i zająć ten spory obszar ogniem, mieczem i deportacjami. To nie była zwykła wojna. To była walka o dominację nad Bałtykiem. Kto miał Inflanty, ten miał porty, handel, wpływy. Iwan Groźny rozumiał to doskonale. Od 1558 roku bez oglądania się na traktaty prowadził brutalną kampanię. Nie tylko wojenną, ale i terrorystyczną. Miasta litewskie i inflanckie padały jedno po drugim. Dorpat, Narwa, Połock. Każde było krokiem bliżej do celu – całkowitego zdominowania Bałtyku przez Moskwę. Rzeczpospolita długo nie mogła odpowiedzieć z całą siłą. Wewnętrzne spory, bezkrólewie, Unia Lubelska – to wszystko wiązało ręce. Ale to się zmieniło, gdy władzę objął Batory, wojownik z Siedmiogrodu, nie polityk z Krakowa. Jego plan był prosty, a zarazem genialny. Nie rozpraszać sił na wielu frontach, ale uderzyć raz, celnie i z rozmachem. Gdy lato 1579 roku rozświetliły pierwsze błyski pochodni wojennej, Rzeczpospolita wreszcie ruszyła do kontrataku. Po latach defensywy, uprzedzeń i strat przyszedł czas odwetu. Na czele Stefan Batory, król z żelaza, który mówił krótko, ale walił celnie. Cel był jasny – odbić Połock. Klucz do Dwiny, do serca Inflant. Miasto, które od 1563 roku znajdowało się w rękach moskiewskich, stało się symbolem upadku litewskiego prestiżu. Teraz miało stać się symbolem odrodzenia. Batory ruszył z armią liczącą około 56 tysięcy ludzi, w tym husarzy, piechoty niemieckiej, artylerii konnej i litewskiej, wśród nich rotmistrzowie, których nazwiska przejdą do legendy. Radziwiłłowie, Zamojski, Zborowscy. Oblężenie rozpoczęło się w sierpniu, a już we wrześniu twierdza skapitulowała. To był wstrząs
dla Moskwy. Iwan Groźny, dotąd przyzwyczajony do łatwego rozpruwania inflackich i litewskich ziem, po raz pierwszy od lat musiał uznać siłę przeciwnika. Ale Batory nie zamierzał świętować zbyt długo. Rok później, w 1580 roku, ruszyła druga kampania. Tym razem celem były Wielkie Łuki, silnie ufortyfikowane, ale niedostatecznie zaopatrzone rosyjskie miasto położone między Połockiem a Pskowem. Batory wiedział, że nie może iść od razu na główną twierdzę. Najpierw trzeba było rozbić zaplecze. Walki trwały przez sierpień i wrzesień. Obleganie, szturmy, podkopy, ostrzał. Wszystko, co znali inżynierowie wojny. W końcu kapitulacja. Drugi wielki sukces Batorego. Nie był to jednak tylko triumf wojskowy. To był pokaz sprawności państwowej. Dzięki Zamoyskiemu działała kancelaria wojny. Działała logistyka, działała też propaganda. Król nie był tylko wodzem, był twórcą nowoczesnej machiny wojennej. Ale cena była wysoka. Wyczerpane wojska, napięte zasoby, nieustanne niepokoje na tyłach. W Moskwie wściekłość. Iwan Groźny nie znosił upokorzeń, a 2 kolejne lata przyniosły mu właśnie to. Dlatego w 1581 roku nie czekał, widząc, że Batory szykuje się do kolejnego uderzenia na sam Psków, postanowił zadać cios wyprzedzający. Wysłał na Litwę całą lawinę konnicy, kozaków, Tatarów. Celem nie było tylko miasto, celem było rozbicie ducha. I tu na rubieżach miał paść Mochylew. Miasto na skrzyżowaniu rzek i historii, strzegące wschodnich bram Wielkiego Księstwa Litewskiego, leżące nad Dnieprem niczym ostatni strażnik przed bezkresnym stepem. Na pierwszy rzut oka spokojne, senne, handlowe, ale dla Moskwy cel, a dla Rzeczypospolitej bastion, który nie mógł upaść. Wiosną 1581 roku nad Mocholewem zawisł cień. Nie cień chmur, ale końskiego kurzu. Gromadziły się wieści o ruchach nieprzyjaciela, o zbierającej się hordzie, o nieznanym celu wyprawy. Przez drogi od Smoleńska i Staroduba, przez brody Berezyny i Sorzu wędrowała groza. Ciche modlitwy w świątyniach i nocne zebrania rajców miejskich. To był początek tego, co miało się wydarzyć. W czerwcu ruszyli. Moskiewska jazda, dońscy kozacy, ordy tatarskie z czarnych stepów. Szli szybko, raźnie, ze śpiewem i ognia pożądaniem. Ich siła była przytłaczająca. Szli nie po chwałę, ale po krew niewolników i ogień. Mieli być jak burza, która przetacza się, znika, ale zostawia zgliszcza. W tym samym czasie Mochylew był niemal pozbawiony ochrony. Rzeczypospolita nie miała sił, by trzymać tam regularne garnizony. Wszystko, co było zdolne do walki, ściągało pod Psków. Na miejscu trochę piechoty miejskiej, kilku doświadczonych mieszczan, może kilkunastu konnych. Za mało, by stawić czoła prawdziwemu najazdowi. Ludność miasta wiedziała, co nadchodzi. Pamiętano jeszcze rajd tatarski sprzed lat. Wiedzieli, co znaczy krymski posłaniec. Ogień, gwałt, niewola, śmierć. I choć paniczne wieści rozbiegały się na wszystkie strony, nie było dokąd uciekać. Mochylew był sam. Jednym, co stało między nadchodzącą burzą a bramami miasta, byli ci, którzy nie uciekli i ci, którzy mieli dopiero nadejść. Konni z odległych dróg, jazda, która nie słynęła z liczby, ale z ducha. Wróg zbliżał się. Z każdym dniem, z każdą kolejną wsią spaloną na przedpolach coraz bardziej oczywiste stawało się, że bitwa będzie nieunikniona. Że nie chodzi tu o zwykły rajd, że to jest test. Dla miasta, dla jego mieszkańców i dla Rzeczypospolitej. Cień nad Dnieprem gęstniał, a w Mochylewie zaczęto modlić się o cud.
Czerwiec 1581 roku. Armia wroga wchodzi na Litwę. Nadciągnęli, jak zapowiadano, z południowego wschodu przez stepy, przez zgliszcza spalonych wsi, przez płytkie brody i zapomniane trakty. Czerwiec był gorący, duszny, nie tylko z powodu pogody, lecz z napięcia, które wisiało w powietrzu niczym przed burzą. Ale to nie pioruny miały uderzyć na Litwę. To była burza z ludzkich ciał i końskich kopyt. Szli pod sztandarami bez miłosierdzia. Jazda moskiewska, chłodna, ciężka, brutalna. Tatarzy szybcy, nieuchwytni, głodni łupu. Kozacy dońscy dzicy, nieprzewidywalni, niosący śmierć i śpiewający przy tym pieśni. 3 siły, 3 żywioły, połączone jednym celem – siać zniszczenie. Ich liczebność budziła grozę. Źródła mówią o 30, a nawet 45 tysiącach ludzi. Prawdziwa armia, nie wyprawa łupieszcza, lecz pokaz siły. Zorganizowana z przewodnikiem, znającym teren, z rozkazem uderzyć, zniszczyć, zastraszyć. Przez pogranicze przeszli jak nóż przez masło. Orsza bez walki. Mścisław milczy w panice. Okoliczne folwarki płoną, wioski znikają z powierzchni ziemi. Dymy widoczne są dziesiątki kilometrów dalej. Każda wieś to nowy niewolnik, nowe złoto, nowy krzyk rozpaczy. Mohylew jeszcze się trzyma, ale z dnia na dzień czuje się na karku oddech śmierci. Zwiadowcy donoszą, wróg coraz bliżej, drogi od wschodu czarne od koni. A co na to Litwa? Bezbronna. W pasie od Orszy po Berezynę zaledwie kilka tysięcy jazdy. I to nie razem, ale rozproszone po ziemiach, miasteczkach, trakcie. Bez sił, by stanąć w polu, bez wsparcia, bez armat. W tym rozproszeniu jedna rota husarii, 200 koni. Potem dołączą kolejni. Dowodzi nimi człowiek, który jeszcze nieraz zapisze się w historii. Porucznik Markowski, weteran, człowiek bitwy, człowiek decyzji. To jego ludzie jako pierwsi stawią czoła na fali. Nie w liczbie siła, lecz w tym, że są, że nie uciekli, że trzymają linię. Wróg nie wie, że trafił na mur. Na razie jeszcze idzie naprzód, pewny siebie, rozbity na czambuły, rozciągnięty wzdłuż doliny Dniepru, ale już wkrótce na polach pod Mohlewem miał przekonać się, że Litwa, choć cicha i krwawiąca, nie padła na kolana. 27 czerwca 1581 roku. Dzień, który mieszkańcy Mohlewa zapamiętają na pokolenia. Dzień, w którym czas się zatrzymał, a niebo nad Dnieprem stanęło w ogniu. Tatarzy nadciągnęli o świcie, cicho, niemal bez szmeru, niczym drapieżnik przed skokiem. Nagle wrzask, ogień, błysk, szable. Miasto zbudzone przez krzyk, przez dym, przez śmierć. Zanim bijący w dzwony strażnicy zdołali obwieścić alarm, przedmieścia już płonęły. Kilkaset domów z drewna ze strzechą zmienia się w popiół. W ciągu godziny mieszkańcy zaspani, oszołomieni, chwytają dzieci do pytek. Święte obrazy, tylko nieliczni biegną do broni. Wróg podchodzi pod same palisady. Część czambułów tatarskich i jazdy moskiewskiej osacza ostrog. Drewniane umocnienia miejskie, które ledwo trzymają się pionu. Strzały lecą jak grad, rusznice huczą, ale miasto nie milknie. Mieszczanie odpowiadają. Nie są żołnierzami, nie noszą zbroi, ale walczą. Za barykad, za sklepień kościołów, za otwartych drzwi domów. Księża rozdają święcone hostie i kule do muszkietów. Kobiety niosą wodę, wiadra z piaskiem, opatrują rannych. Miasto nie pęka. Wróg liczy na szybkie łupy, na paniczną ucieczkę. Spotkał coś, czego nie rozumiał. Opór. Bogowie Litwy i wiara Mohylewa trzymają miasto przy życiu. Wieczorem sytuacja wciąż niepewna. Wróg nie odpuszcza. Kolejne podchody, próby podpaleń, podjazdy. Wydaje się, że jutro padnie wszystko, ale noc daje czas. I wtedy nad ranem zwiadowcy meldują. Na horyzoncie pojawiła się chorągiew. Nie iluzja.
Niezabłąkany Czambuł, to on. Chorągiew husarska Marcina Kazanowskiego z porucznikiem Markowskim na czele. 200 koni, skrzydła na plecach, lance w dłoniach. Nie są liczni, ale wyglądają, jakby przyszli po zwycięstwo. A miasto po raz pierwszy od 2 dni przestaje się modlić o cud. Cud właśnie nadjechał. Na przedpolu pojawiła się sylwetka, potem druga, potem dziesiątki. Kopyta uderzały o ziemię, skrzydła błysnęły w słońcu. Husaria Kazanowskiego nadjechała w szyku. Wśród tłumu na murach szept nasi. Z kościelnej wieży kapłan uniósł ręce w górę i pobłogosławił rycerze. Mochylew, choć płonął, nie był już sam. Gdy patrzę na tę scenę, wyobrażam sobie poranek 30 czerwca 1581 roku. Mgła jeszcze unosi się nad Dnieprem, gdy husarze Kazanowskiego próbują zebrać siły przed pierwszym starciem. Nie odwracamy się. Idziemy po zwycięstwo albo po chwałę. I ruszają. Szczęk stalowych rumaków, zachowujących rytm. Świergot puszkietowych zamków. Nad polem unosi się kurz, w którym przebłyskują cienie husarskich skrzydeł. Lance uderzają niczym piorun. Dźwięk, jakby piorun ściął las. Ziemia drży od uderzeń kopyt, przeciwnik pada jak zboże ścięte sierpem. 3. godzinę bitwy przerywa nagle zmiana. Na lewym skrzydle wchodzi do walki rota Petychorska, Temura Szymkowicza. Lekkie konie, sprawne manewry, rochatyny w dłoniach. Uderzają na zdezorientowanych Tatarów. Pierwsze szyki pękają jak szkło. 5. godzina. Zza lasu nadchodzi kolejna chorągiew. Kozacka rota Halibeka. Pod porucznikiem Krzysztofem Radziwiłłem. Wróg miota się. Linie pękają. Próbuje cofnąć się nad Dniepr. Szuka brodu. Szuka ucieczki. Ale nasi już ich dopadają. 6. i 7. godzina. Rzeź na przeprawie. Uciekający przeciwnik wpada w panikę. Dońscy kozacy toną w błocie. Moskiewscy rajtarzy porzucają broń. Tatarzy jak zwykle znikają pierwsi. Bitwa, która miała być pogromem Mochlewa, kończy się odwrotem całej formacji. Siedem godzin, które przesądziły o losach miasta. O losach całej kampanii, o tym, że Psków wciąż był możliwy i że husaria, choć nieliczna, potrafiła zatrzymać potop. To była zagłada najazdu. Jeńcy byli, ale nieliczni. Wzięto ich po to, by mieć świadków, by wrócili do Moskwy i opowiedzieli, co się stało. Że Mochlew nie padł, że 30 000 nie wystarczyło, by złamać garstkę. Dniepr zczerwienił się od krwi, dymiły wozy, konie tonęły w błocie. Nie było odwrócenia losu, nie było odwrotu. Cała siła, którą Moskwa i Ordy posłały na Litwę, rozbiła się o skałę. Gdy ostatni strzał ucichł, gdy ostatni jęk zginął w porannym wietrze, nastała cisza. Straszliwa, ciężka, ale w tej ciszy było coś więcej. Ulga. Mochylew ocalał, nie padł, nie został splądrowany, przetrwał. I to zwycięstwo, choć bez salw armatnich i królewskich fanfarów, było jak pieczęć na wierności. Tych, którzy zostali, którzy walczyli, którzy nie zdradzili miasta. W rocie Kazanowskiego żaden zabity. Ranni? Tak, konie. Ale to była cena, którą można było zapłacić. W rocie kozackiej Radziwiłła 3 towarzyszy wziętych do niewoli, to wszystko. Mochylew 1581 roku nie był jedynie punktem na mapie. Stał się symbolem nie tylko wojny, ale odwagi, oporu i hartu ducha. Symbolem, że nawet w obliczu potęgi można powiedzieć nie i wygrać. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki podcastu historycznego. Jeśli chcecie wspierać rozwój kanału, możecie to zrobić poprzez komentarze, udostępnienia lub wsparcie na platformach patronackich. Do usłyszenia.